Ci, co oglądali moją recenzję Horizon Zero Dawn, zapewne pamiętają, że gra nie przypadła mi za bardzo do gustu. Faktycznie miałem sporo zastrzeżeń do produkcji Guerrilla Games. Ci chyba oglądali moją recenzję, bo wzięli sobie moje zarzuty do serca i Horizon Forbidden West to tytuł, który naprawia w sumie wszystkie problemy poprzedniczki i dorzuca sporo nowego od siebie. Druga część Horizon to zdecydowanie tytuł, który jest must play dla każdego posiadacza nie tylko PlayStation 5, ale i PlayStation 4. Oto recenzja Horizon Forbidden West. Pokonanie złowrogiej AI Hadesa niewiele pomogło. Rdza nadal się rozprzestrzenia, agresywne maszyny wciąż dumnie kroczą po ziemi, a ludzie zmuszeni są codziennie do walki o przetrwanie. Okazuje się, że Hades nie zginął, a zdołał się przesłać na odległy zachód, teren zamknięty i zakazany, zamieszkały przez wrogie plemiona. Aloy, niewiele myśląc, rusza na nieznane tereny, aby nie tylko w końcu pojmać Hadesa raz na zawsze, ale i dowiedzieć się więcej o świecie, w którym żyje. Jednak nie jest to jedyny problem. Gdzieś tam czai się jeszcze inny tajemniczy przeciwnik, który chce odebrać to, co mu się należy. Aloy na nieznanym terenie spotka nie tylko wrogów, ale i sojuszników, którzy pomogą jej w dalszej walce o przyszłość świata. Historia jest dobra, o wiele lepsza niż poprzednio. Przede wszystkim Aloy to już zaprawiona w bojach dziewczyna, która z niejednego pieca chleb jadła. Gra nie poświęca zbyt wiele czasu na ekspozycję bohaterki. Twórcy wyszli z założenia, że gracze znają część pierwszą i w sumie dobrze. Początek Zero Dawn był zdecydowanie za długi. Owszem, zanim ruszymy na odległy zachód, minie kilka godzin, aby się otrzaskać i z nowymi mechanikami, i z tymi, które były w części pierwszej. Szkoda, że gra nie oferuje lepszego podsumowania Zero Dawn. Mnie po 5 latach od pierwszej przygody z Aloy umknęło sporo wydarzeń, postaci i miejscówek, a tutaj gra raczej nie sili się na przypomnienie. Ale to nic. Kwestia czasu, zanim odnajdziemy się w nowym świecie i ogólnie rzecz biorąc, znajomość pierwszej części jest opcjonalna. Na pewno pomoże, ale jak jej nie znacie, to też się w sumie nic nie stanie. Historia mi się podobała z tego powodu, że jest wielowątkowa. Mamy buntowniczkę, która nie chce pojednania plemion, dochodzą tajemniczy przybysze, co stawia jeszcze więcej pytań niż poprzednio. Autorzy poświęcili naprawdę masę czasu, abyśmy dowiedzieli się więcej o rzeczywistości, w której żyje Aloy, jak i o przeszłości świata. I przyznam, że dawno z taką przyjemnością nie czytałem kolejnych notatek, dowiadując się coraz więcej i chłonąc informacje, którymi gra nas raczy. Horizon Forbidden West to oczywiście gra z otwartym światem. W zasadzie świat podzielony jest na dwie części. Fragment świata jeszcze tego znanego i cały nowy zachód, który przyjdzie nam odblokować z biegiem czasu. Gdy tylko otworzą się drzwi do nieznanych terenów, wszystko staje przed nami otworem. Mapa jest duża, bardzo duża, ale nawet przemierzając tereny na piechotę, jak ja często robiłem, nie ma momentu, aby się nudzić. Deweloper zadbał o to, aby na każdym kroku czekały nas jakieś wyzwania, jak i doświadczenia wizualne. Patrząc na mapę, ma się silne wrażenie, że gra skręciła w stronę produkcji Ubisoftu, zarzucając ją setkami znaczników, ale nic bardziej mylnego. Dużo znaczników po prostu oznacza bytność danych maszyn, a w sumie największa ilość ikonek to opcjonalne ogniska służące do szybkiej podróży. To, co jest znajdźkami i zadaniami, zostało jednak przygotowane po mistrzowsku i wierzcie mi, że miejscami jedna niepozorna ikonka może kryć w sobie zadanie, nad którym spędzimy i kilkadziesiąt minut, kminiąc rozwiązanie. Ale po kolei. Grę mocno rozbudowano i to niemal w każdym aspekcie. Najfajniej wypadają nowe maszyny, oczywiście wzorowane na prawdziwych zwierzakach. Ich animacja, ilość elementów ruchomych potrafi zaskoczyć. Bardziej przypominają budową skomplikowane transformery z filmów Beya. Co ciekawe, nawet mając wbity 40 poziom, starcia z nimi nadal dostarczają emocji. Nawet najsłabsze maszyny, nornice, w grupie potrafią być niebezpieczne. Walka w Horizon, jak poprzednio, pełni ważną rolę. Każda maszyna, z którą walczymy, posiada kilka newralgicznych elementów, których trafienie zabiera więcej energii. Oczywiście te elementy są sprytnie ukryte, często za osłoną, którą trzeba na początku zerwać. Odstrzelenie niektórych elementów da nam rzadkie trofea, które potem będziemy mogli przeznaczyć na ulepszenia. Oczywiście obok dobrze znanych robozwierzaków napotkamy zupełnie nowe maszyny. Niektóre z nich stanowią prawdziwe wyzwanie i wielu strzał do pokonania. Owszem, z czasem opanujemy technikę, co i jak odstrzelić, aby wyeliminować przeciwnika szybciej. Aloy, podobnie jak poprzednio, może chować się w wysokiej trawie i działać po cichu. Wtedy atak
jednak z zaskoczenia, jeśli od razu nie zabije maszyny, to poważnie uszczupli jej zapas energii życiowej. Choć pod koniec gry czułem się już jak prawdziwy wymiatacz, więc atakowanie nawet potężnych maszyn klata w klatę nie stanowiło dla mnie problemu, choć czasami stanowiło wyzwanie, bo chwila nieuwagi i Aloy trzeba było zdrapywać z podłoża. To bardzo fajny motyw, bo walki potrafią mocno dać w kości, nawet wydawałoby się słabi przeciwnicy mogą zmieść nas z planszy, jeśli za mocno opuścimy gardę. Przez to gra się nie nudzi, nawet po 40 godzinach pojedynki wzbudzały emocje na pewno nie mniejsze niż na początku. Oczywiście obok maszyn mamy wrogie plemiona, choć mam wrażenie, że walk z ludzkimi przeciwnikami jest sporo mniej niż poprzednio. Najczęściej powalczymy przejmując posterunki, gdzie mamy dowódcę z jakąś mocarną bronią. Tutaj faktycznie przydaje się atakowanie po cichu. Każde nasze działanie przynosi nam korzyści w postaci punktów doświadczenia. Te przekładają się na kolejne poziomy i możliwość kolejnych ulepszeń. Podobnie jak poprzednio, maszyny są bardzo terytorialne. Trochę mi to zgrzytało w części pierwszej i teraz jest podobnie. Są niewidzialne granice, których przeciwnik nie przekroczy, a za których możemy je swobodnie punktować, martwiąc się tylko o ataki dystansowe. Oczywiście walka może odbywać się w zwarciu dzięki lancy, którą można ładować, choć mocarny łuk to tutaj oczywiście podstawa. Jeśli chodzi o broń, mamy łuki szybkie, ale zadające mniej obrażeń o średnim dystansie i takie, które zadają spore obrażenia, ale długo się ładują, czyli w sumie to co poprzednio. Są kusze strzelające dyskami odrywającymi osłony, wyrzutnia oszczepów, czy oczywiście możliwość rozstawiania pułapek na maszyny, które w zalewie innej broni pełnią już w sumie marginalną rolę. Oręż dość mocno został rozbudowany, łuków jest masa i każdy z nich możemy jeszcze dodatkowo dopakować. Dodatkowo każdy z nich może korzystać ze specjalnej możliwości, która wymaga kondycji broni. Ta powoli się napełnia, a gdy się napełni, możemy użyć na przykład ataku wycelowanego, który ładuje się wieczność, ale zabiera potężną ilość energii. W moim przypadku, gdy tylko dobrałem dla siebie idealny zestaw oręża i odpowiednio go dopakowałem, nie było sensu inwestowania w inne słabsze bronie. Niemniej ilość statystyk i możliwości dla każdego łuku robi wrażenie. Z czasem odblokujemy w nich miejsca na zwoje, czyli swojego rodzaju runy, które dadzą dodatkowy efekt. Trzeba przyznać, że tutaj deweloperzy mocno to wszystko rozbudowali i z początku można poczuć się przytłoczonym, a to jedynie czubek góry lodowej. No oczywiście upgrade broni czy naszej zbroi wymaga odpowiednich i często bardzo rzadkich składników. Te zazwyczaj pozyskujemy z większych maszyn i muszą to być odpowiednie elementy od nich oderwane. Jeśli potrzebujemy coś konkretnego do ulepszenia, możemy stworzyć tak zwane zlecenie, które na mapie oznaczy nam, gdzie i co mamy zdobyć. Aloy doczekała się kilku drzewek umiejętności podzielonych na kategorie. W sumie jak w większości gier, część jest przydatna, część niezbyt, ale jest wymagana, aby przejść do kolejnych, bardziej zaawansowanych ulepszeń. Znajdziemy tutaj usprawnienia pasywne, jak i takie, które możemy uruchomić na przykład dopiero po napełnieniu paska odwagi. Ilość perek jest spora i w sumie w ferworze walki sam korzystałem z dosłownie kilku, zapominając o reszcie. Faktem jest, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wolisz walkę w zwarciu? Proszę bardzo, perki rozbudują twoją lancę o dodatkowe możliwości. Wolisz walić z dala? Proszę bardzo, strzały oszałamiające wrogów, dzięki którym będziesz mógł szybko podbiec i zasadzić lancę między żebra. A może stawiasz na pułapki i tutaj znajdziesz perki dla siebie. Podobało mi się to, bo dawało wolność w sferze doboru umiejętności. Z drugiej strony, gdy odblokowałem wszystko, co potrzebowałem, pakowałem punkty w cokolwiek, co i tak nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Horizon ponownie opiera się na craftingu i zbieraniu śmieci. No właśnie, śmieci będzie tutaj od groma. Wspomniane oderwane części maszyn, skóry zwierząt, rośliny, z których będziemy tworzyć wywary, czy zestawy szybkiej podróży. Jest tego masa. Oczywiście część z nich będzie służyła jedynie do sprzedaży, część z nich posłuży do budowania określonych strzał czy pułapek, a część do ulepszenia nie tylko oręża, ale i zbroi. Strzały tak potrzebne w walce kraftujemy w czasie rzeczywistym z koła wyboru broni. Szybko i sprawnie. Wywary i pułapki wymagają od nas kucnięcia na parę chwil i przygotowania danej rzeczy, co podczas walki jest możliwe, ale i niebezpieczne, zwłaszcza że elementów do craftingu jest sporo i czasami trzeba chwili, aby przez wszystkie ikonki przeklikać do tej, która nas interesuje. Podobnie jak poprzednio, strzały dzielą się na kilka rodzajów, na te, które zerwą odsłonę i na te, które wywołają jakiś określony efekt, typu podpalenie czy poparzenie kwasem. Zazwyczaj efekt ten wymaga kilku strzał, aby
aby je uruchomić. Tak było w pierwszej części, tak jest i tutaj. Fajnie rozwiązany ekwipunek, teraz to co zbierzemy w nadmiarze trafi do specjalnych skrzyń, które są porozrzucane po świecie, ale nie zawsze to będzie oznaczało, że trzeba będzie się do danej skrzyni wlec. Na przykład marszczynu, z którego budujemy strzały, możemy mieć w teorii nieskończoną ilość i będzie do nich dostęp w każdym momencie. Również w kwestii zbierania jagód trochę to usprawniono. Jagód możemy mieć na przykład 10, ale i 10 w schowku, z którego będziemy mogli w dowolnym momencie przenieść je do natychmiastowego użytku. Powróciła dominacja maszyn, tym razem kolejne dominacje możemy odblokowywać wykonując zadania w kotle. Fajnie, bo niektóre z maszyn nie posłużą nam tylko jako wierzchowce, ale jako pomocnicy w walce. Pod koniec gry czeka nas z dominacją fajna niespodzianka, która uprzyjemni jeszcze bardziej podróże po świecie. Do dominacji pozostały kultowe żyrafy, które dostojnie kroczą po lokacjach i tutaj twórcy wysilili się, abyśmy nie powtarzali ciągle tego samego. Każdy żyraf wymaga innej taktyki. Na niektóre trzeba będzie wskoczyć z określonych miejsc, niektóre żyrafy trzeba będzie aktywować, a niektóre spowolnić. Tutaj właśnie tkwi siła Horizona. To, że robisz te same ikonki na mapie, nie oznacza powtarzania tych samych czynności. Co rusz jesteśmy raczeni jakąś modyfikacją albo zmuszeni do większego wysilenia mózgownicy. No właśnie, zadania poboczne. Pamiętacie drewniane dialogi z pierwszego Horizona z postaciami niezależnymi? Można o tym zapomnieć. Guerrilla widać, że mocno sobie wzięło ten problem do serca. Dialogi nie dość, że nie są statyczne, bo postacie chodzą, gestykulują, to i mają coś ciekawego do powiedzenia. Bardzo często rozbudowuje to naszą wiedzę o świecie, maszynach czy o plemionach. Mocno propsuje, bo ten element był słaby w jedynce, a tutaj mamy naprawdę dobrze prowadzone rozmowy. Zadania poboczne to też nie są jakieś generyczne wynieś, przynieś, pozamiataj. Zazwyczaj to zadania złożone, które prowadzą do swojej mini-fabuły składającej się z kilku misji. Niektóre wymagają zdobycia odpowiednich elementów wyposażenia, aby móc je wykonać. Muszę przyznać, że tutaj byłem czasami mocno zaskoczony, jak rozbudowane były niektóre historie i ile czasu było potrzeba, aby je wykonać. Jeśli chodzi o znajdźki, tutaj też jest tego trochę więcej. Co ciekawe, mają one określony cel i sens, a nie są tylko ikonką do odznaczenia. Nierzadko zdobycie niektórych zajmie czas na długie minuty. Moje ulubione to lokacje z ruinami, gdzie zazwyczaj trzeba znaleźć klucz, który odblokuje drzwi do artefaktu. Ale zdobycie klucza będzie wymagało od nas niemałej spostrzegawczości i cierpliwości. Niektóre ruiny zajmowały mi kilkadziesiąt minut w wykminieniu co, jak i dlaczego. Te miejscówki bardzo mocno przypominały mi poziomy z pierwszych Tomb Raiderów. Lokacje są sprytnie i fantastycznie przemyślane, wymagające niemałego kombinowania. Super sprawa. Oczywiście są też miękkie znajdźki w postaci skrzynek, na których traficie masę, ale nie są one oznaczone na mapie i znajdziemy je po prostu przypadkowo. Horizon bardzo elegancko wydłuża czas gry i robi to w bardzo dobry sposób. Nie robisz tego, bo musisz, ale dlatego, że chcesz. Dlatego, że stanowi to ciekawe wyzwanie i to mi się podobało. Możemy poszukać czarnych skrzynek ze zniszczonych samolotów. To kolejna fajna rzecz. Czasami trzeba się nagimnastykować, aby się dostać do danego samolotu, a druga rzecz, że zazwyczaj lokacja z nim robi spore wrażenie wizualne. Jeśli chcemy gdzieś się szybko przenieść, możemy skorzystać z ognisk. I tutaj kolejna niespodzianka. Horizon ładuje się dosłownie 2-3 sekundy. Podczas pierwszego loadingu, jak i podczas szybkich podróży przenosimy się do gry niemal natychmiastowo, przez co korzystanie z ognisk ma sens, bo nie musimy wlepiać oczu w ekran ładowania. Brawo, szanuję, bo tak sprawnego działania się nie spodziewałem. Z ciekawych znajdziek mamy jeszcze wieże, które pokazują nam jakiś holograficzny obiekt i musimy znaleźć miejsce, z którego było robione dane zdjęcie. Nie ma tego dużo i na pewno się tym nie zirytujesz. Podobało mi się to, że znajdziek jest odpowiednia ilość, zazwyczaj 10 z każdego rodzaju, więc nie ma zamulania i ziewania, że znowu lecimy po kolejną pierdołę, aby odznaczyć coś na mapie. Dodatkowo twórcy przygotowali dla nas mnóstwo świetnych niespodzianek, aby zachęcić do zwiedzania i odkrywania świata, na przykład San Francisco czy Las Vegas. W Horizon naprawdę ciężko się nudzić. Co rusz są podrzucane nam smakowite kąski, ale nie wszystko od razu. Misje główne zazwyczaj dorzucą nam nowe elementy, które usprawnią lub nawet umożliwią wejście do wcześniej poznanych miejscówek. To powoduje, że gra dość wolno odkrywa karty i dobrze. W zasadzie do pełnego pakietu umiejętności mamy dostęp po ukończeniu gry, gdy możemy wrócić na mapę i pozbierać to, co nam się wcześniej nie udało lub wykonać pozostałe zadania
zadania poboczne. W grze napotkałem sporadyczne glitche czy niewielkie błędy, ale warto wspomnieć, że grałem na 2 tygodnie przed premierą bez Day One Patcha, więc zapewne większość tych bugów będzie wyeliminowana. Jedynym elementem, do którego mogę się przyczepić, to miejscami dziwna responsywność postaci, która robiła czasami nie to, co chciałem, przez co po długiej wspinaczce, kiedy już miałem wskoczyć na żyrafa, postać nie łapała się belki i zlatywała na sam dół bez żadnego powodu, a ja musiałem całą sekwencję powtórzyć. Nie były to częste problemy i mam wrażenie, że wy ich już nie napotkacie. Aloy nauczyła się też kilku nowych fajnych sztuczek. Mamy więc wyciągarkę, dzięki której dostaniemy się na wyżej położone obiekty, ale też przyciągniemy do siebie skrzynie. Wyciągarka to przede wszystkim narzędzie do rozwiązywania przygotowanych przez dewelopera zagadek. W dalszej części gry dostaniemy aparat tlenowy, co otworzy przed nami podwodny świat, a i tutaj Guerrilla przygotowała dla nas masę niespodzianek. Podwodne terytoria to nie atrapa, ale kolejne tereny do zwiedzania z własną fauną i florą, choć bez możliwości prowadzenia podwodnej walki. Aloy pozyska też spadochron, na którym będzie mogła szybować nawet na dość znaczne odległości. Kolejną ciekawostką jest możliwość dowolnej wspinaczki, jednak po określonych ścianach. Te znajdziemy wysyłając sygnał naszym fokusem. Ukończenie gry zajęło mi ponad 40 godzin, przy czym nie zebrałem wszystkiego i nie wykonałem wszystkich opcjonalnych misji i zadań. Jeśli marzyć się całkowite wyczyszczenie mapy, sądzę, że trzeba dorzucić jeszcze około 20 godzin na domknięcie gry w całości. Aczkolwiek zamierzam powrócić do świata Aloy jeszcze nie raz i może nawet skompletować wszystko. Pomimo 40 godzin nie czułem znużenia i irytacji, ba, nawet potrzeby, aby zobaczyć wszystko i odwiedzić niezbadane miejscówki i wykonać pozostałe zadania. Jest w Horizon jakaś magia, która przyciąga i nie pozwala od niej odejść, dopóki wszystko nie będzie ukończone. We mnie to uczucie wzbudzają tylko najlepsze tytuły, a Horizon Forbidden West zdecydowanie bym do nich zaliczył. Jeśli chodzi o oprawę, już pierwszy Horizon postawił wysoko poprzeczkę. Tutaj nadal jest świetnie. Zniszczone miasta, miejscówki klanów, wszystko zostało przygotowane z wielką dbałością o detale. Na przykład osada zbudowana na pozostałościach po antenach satelitarnych, czy wybrzeże z białym piaskiem i majestatycznymi falami. Trudno się nie zachwycić i na pewno wielu z was poświęci sporo czasu na cykanie fotek w trybie fotograficznym, bo wierzcie mi, że będzie co cykać. Gra oferuje 2 tryby graficzne, Performance i Quality, i tutaj widać, że 60 ramek jest kosztem rozdzielczości. Robi wrażenie zasięg widzenia, szczególnie na wyżej położonych lokacjach, rozległe tereny wzbudzają szacunek. Czasami w lokacjach natkniemy się na trąby powietrzne, choć pełnią one rolę raczej estetyczną niż stanowią zagrożenie. Bardzo podobał mi się cykl dnia i nocy, choć w mojej opinii poranki mają przegiętą ilość czerwonego koloru. Większość lokacji zupełnie się nie dogrywa, wszystko jest płynne, otwierasz drzwi i wchodzisz, czy to do bazy, kotła, czy gdziekolwiek, bez loadingów i bez przestojów. Gra dostała też pełne polskie tłumaczenie, ale z możliwością zmiany na angielskie dialogi z polskimi napisami. Oprawa robi spore wrażenie i z jednej strony wszystko jest spójne z częścią pierwszą, z drugiej widać spory progres w oprawie. Również maszyny wyglądają fantastycznie, ich budowa, animacja to najwyższa półka. W parze idą świetnie przygotowane postacie ludzkie z doskonałą mimiką. Muszę przyznać, że Forbidden West jest zdecydowanie kolejną perełką w bibliotece PlayStation, obok której nie sposób przejść obojętnie. Po więcej informacji na temat oprawy zapraszam do mojej tech recenzji, którą gdy to oglądasz jest już na kanale. Horizon Forbidden West to gra fantastyczna. Guerrilla Games postarało się, aby wyszlifować wszystko na błysk i naprawić to, co wcześniej nie do końca działało. I po grze widać ogrom pracy w nią włożony. To tytuł, który pomimo kilkudziesięciu godzin nie nudzi, nie nuży. A kolejne zadania poboczne czy znajdźki stanowią ciekawe wyzwanie. Bardzo mi się podobało takie podejście. Przygoda Aloy jest niezwykle epicka, choć zakończenie już zapowiada kolejną część, która kiedyś pewnie się pojawi i której już z niecierpliwością wyczekuję. Masz PlayStation 4 albo PlayStation 5? Nie zastanawiaj się dłużej. Odpalaj Forbidden West i zatop się w fantastycznie przygotowanym świecie stworzonym przez Guerrilla Games. Na pewno nie będziesz żałował. Polecam.